Witamy serdecznie po raz trzeci z Ewangelią Judasza. Witam Ciebie, Sylwia. Witam. Dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę szerzej, już konkretniej na temat tej Ewangelii Judasza. Co tam się w niej działo, dlaczego ona została odrzucona i jakie tam ciekawe rzeczy w ogóle były związane z gnozą. A tak jak widziałaś pewnie w tych różnych komentarzach, to większość oglądających nas jest zainteresowanych tym tematem gnozy, bo tych Ewangelii gnostyckich to też było troszeczkę i ciut, więc myślę, że kiedyś trzeba będzie poruszyć ten temat związany z gnozą, ale zanim przejdziemy szerzej do kwestii związanych z Ewangelią Judasza, to podrzucę nasz blok reklamowy oczywiście, żebyście nie zapomnieli, pod filmem będzie link do książki Sylwii. Fatima, historia źle opowiedziana, jeszcze ileś egzemplarzy zostało, warto, zbliżamy się już do 1000, więc warto, żeby właśnie ten 1000 obiecany publikacji został zakupiony. Pod naszą rozmową jest naturalnie link do publikacji. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, bo już ten obraz był pokazywany w pierwszej części naszej dotyczącej Ewangelii Judasza. Patrzcie, chciałem wam pokazać raz jeszcze, jak wyglądała ta znaleziona w Egipcie Ewangelia Judasza. Były to troszeczkę strzępy, zresztą ona potem miała być w Stanach Zjednoczonych za 3 chyba miliony dolarów sprzedana, czy ileś, z tego co pamiętam. Może mi się zera pomyliły, ale jakoś tak. Trójka była na pewno na początku. W końcu jej nie kupiono, no i tak dalej potoczyły się jej losy. Do tego sobie jeszcze i tak przejdziemy, bo o tym wspominaliśmy już w pierwszej części naszej rozmowy. No i startujemy, Sylwia. Dziękuję bardzo za blok reklamowy. Dziękuję wszystkim, którzy kupują książkę. Jeśli chodzi o gnozę, to teraz tak się zastanawiam, bo będziemy mówić o gnozie tu w Ewangelii Judasza, bo to jest Ewangelia gnostycka. I Artur mówi, że może zrobimy odcinek o gnozie. Na pewno go zrobimy, ten odcinek o gnozie, bo bez takiego wprowadzenia do gnozy, czym była gnoza, nawet takiego skrótowego wprowadzenia, nie będziemy w stanie zrozumieć terminów, którymi na przykład dzisiaj się będę posługiwać i które trzeba będzie tłumaczyć bez przerwy. Dlaczego odcinek o gnozie będzie? Ja będę jak ten właśnie dla głuchoniemych, tam tłumaczył, wiesz. Teraz skończyliśmy tego Judasza, naszego w tradycji przedstawianego jako zdrajcę. Tylko nie dopowiedziałam jeszcze, że on jest 12 razy w Ewangeliach naszych przedstawiony jako Judasz Iskariota. Czasami znajomość imion osób ze starożytności może dać o nich więcej informacji, bo ludzie z niższych klas nie mieli nazwisk, tak? Więc aby odróżnić osobę o tym samym imieniu, często dodawano określenia opisowe. Na przykład w Nowym Testamencie występuje kilka różnych Marii. Jest Maria, na przykład matka Jezusa, jest Maria z Betanii, Maria Magdalena. To było jedno z najpopularniejszych imion w Palestynie w I wieku i w Portugalii też jest tak samo. Jest to popularne imię. Tu jest I jedna rzecz ważna, jest to jedyne imię, które mogą nosić mężczyźni i imię żeńskie, które noszą mężczyźni. I co więcej, jeszcze wam powiem, jest stara tradycja, że w rodach królewskich, ale katolickich, zawsze któreś z tych imion u chłopaka też jest Maria. Mówią o Portugalii do dziewczynki. Tutaj w Portugalii, powiem wam, nazywają się Maria. Maria Ines, Maria Wiktoria, Maria Anna, Maria Leonor. I mówi się do nich tym drugim imieniem. Nikt nigdy do niej nie mówi Maria, tylko na przykład Maria Leonor to jest Leonor, Maria Izabel to jest Izabel. I tak dalej. Ale mówiłam o tym, że to było najbardziej popularne w I wieku w Palestynie. Maria Magdalena, skończyłam na Marii Magdalenie, to określenie wskazuje na to, że Maria pochodziła z miasta Magdala, które było rybacką wioską nad Morzem Galilejskim, ale jest też taka teoria, że Magdala po aramejsku znaczy wieża. Mamy skałę Piotra i mamy wieżę Magdalena. Przy innym odcinku wytłumaczę. Tak więc po prostu wiedząc, jak się
nazwała osoba, możemy zdobyć o niej pewne informacje. I niektórzy mieli nadzieję, że to samo będzie dotyczyło Judasza Iskarioty. Wszyscy zgadzają się z tym, że jego imię brzmiało Judasz i że nazywa się go Iskariotą. Tego nie ma wątpliwości. Nazywa się go w ten sposób po to, aby odróżnić go od innych Judaszów z Nowego Testamentu. Na przykład jeden z braci Jezusa nazywał się Judasz, jeden z jego uczniów też miał na imię Judasz, ale nie Iskariota, tak? Jeden autor z listów Nowego Testamentu, Księgi Judy, który z kolei nie twierdzi, że jest ani bratem Jezusa, ani innym, żadnym znanym Judą, ale też jest Judaszem, powiedzmy. Nie ma wątpliwości, że Judasz, którym jesteśmy zainteresowani, został opisany imieniem i nazwiskiem. Wątpliwości budzi tylko to, co mogło oznaczać to określenie. I na przestrzeni wieków wielu badaczy i naukowców wysunęło mnóstwo sugestii, co ono mogło oznaczać. Dodam od razu, że żadna z tych sugestii nie zyskała powszechnej akceptacji. Niektóre są nawet bardzo kreatywne, bo pewien XIX-wieczny uczony sugerował, że Iskariot pochodzi od hebrajskiego słowa oznaczającego zatkać i że odnosi się do faktu, że zmarł przez uduszenie, tak więc jego gardło zostało zatkane. 100 lat później inny sugerował, że termin pochodzi od semickich słów iskreut, co może oznaczać coś w rodzaju ten, który zarabia pieniądze na przyjaźń. Niektórzy uważali, że termin ten wskazuje, że pochodził z regionu znanego jako Izakar. Inni zauważyli, że termin Iskariota brzmi trochę jak łacińskie słowo oznaczające sztylet, sykar. W ten sposób nawiązuje się do Sikari. To byli tacy nożownicy. Zresztą biegali z takimi nożami, dźgali ludzi. To taki scyzoryk, tak na mnie wołają. Ale była taka grupa, co z kolei by sugerowało, że Judasz, jeśli był takim Sikari, to był jakimś żydowskim fanatykiem, który opowiadał się za przemocą wobec Imperium Rzymskiego. Jeszcze inni uważali, że jego nazwisko podchodzi od hebrajskiego słowa kłamca, sakar, i że określa jego podstawową naturę, tego Judasza. Jeszcze inni, że od aramejskiego słowa iskar, co z kolei iskar oznacza osobę o rumianej cerze. I na tej podstawie argumentowano, że na przykład, że Judasz był rudy. Stąd się to wzięło. Możliwości jest nieograniczona. Sorry, że ci wejdę w słowo, ale to ty w ogóle tak politycznie podjeżdżasz, bo z jednej strony on rudy, no nie, z drugiej robisz z niego takiego kibola jak Nawrocki, że to ze sztyletem biega. Bo ja przypominam, że my przed wyborami nagrywamy, to się pokaże po wyborach. Prawdopodobnie najczęstszym wyjaśnieniem jest to, że Iskariot pochodził od hebrajskich słów iskeriot, co może oznaczać coś w rodzaju człowiek, który pochodzi ze wsi Keriot. Jeśli by to była poprawna teoria, to pozostaje pytanie, gdzie ten Keriot jest? Księga Jozuego wspomina o takim mieście w południowej części Izraela, w regionie znanym później jako Judea, więc być może to właśnie oznacza nazwę, że Judasz był Judejczykiem. Jeśli tak, to z kolei czyniłoby go to jedynym mieszkańcem południa pośród naśladowców Jezusa. Z drugiej strony można wątpić, że to Keriot istniało w czasach Jezusa, tak? 12 wieków po czasach Jozuego. I wydawałoby się dziwne, że Jezus, który spędził całą swoją posługę w Galilei, miałby kogoś przed tym swoim ostatnim tygodniem, miałby kogoś zupełnie z innej części kraju jako jednego ze swoich najbliższych naśladowców. Inne miasto o nazwie Keriot zdaje się, że jest w kraju Moab, a to już w ogóle mało prawdopodobne, aby ktoś z tego kraju był uczniem Jezusa. I w rezultacie większość uczonych doszła do wniosku, że po prostu nie wiemy, dlaczego się nazywa Judasz Iskariot. I zatkałam się. Wydaje się, że nawet autorzy Ewangelii, którzy pisali powiedzmy 35-40 lat po śmierci Jezusa, oni też nie wiedzieli, co to Iskariot oznacza. I w każdym razie to imię Judasz Iskariot, tak jakbyśmy chcieli sobie dowiadywać się po nazwisku, kim ten Judasz był, w efekcie też nam niczego nie przynosi. Po prostu nic o nim nie wiemy. Wiemy,
dopiero z Ewangelii, że był zdrajcą. Ale dopiero z Ewangelii. I teraz przechodzimy w końcu, już mam nadzieję, że przejdziemy w końcu do tej Ewangelii Judasza. Nie wiemy, ile Ewangelii zostało napisanych we wczesnym chrześcijaństwie, ale musiało być ich naprawdę sporo. Z tych, które przetrwały, najwcześniejsze pochodzą z Nowego Testamentu, to jest Marek, Mateusz, Łukasz, Jan. Wszystkie pochodzą z I wieku. Można się sprzeczać co do Jana, ale powiedzmy, że niech będzie I wiek. Inne Ewangelie zostały napisane w tym samym mniej więcej okresie, ale nie przetrwały. Ale skąd to wiemy? Bo jeden z autorów Nowego Testamentu, konkretnie Łukasz, mówi, że jak pisał swoją Ewangelię, mówi, że wielu już tam pisało. Wielu, no to jak Łukasz pisze, to był Marek i Mateusz. No to nie jest wielu, prawda? Tylko dwóch. Skoro on mówi, że było wielu, to musiało być ich naprawdę dużo. Niestety przetrwała tylko ta z tych wcześniejszych relacji Ewangelia Marka, którą Łukasz wykorzystał jako źródło. Inne chrześcijańskie Ewangelie zaczęły pojawiać się w II wieku i niektóre z nich wspominane są przez ojców Kościoła, którzy oczywiście uznawali ich nauki za obraźliwe. Co jakiś czas mamy takie szczęście, że pojawia się podczas wykopalisk archeologicznych albo przez przypadek pojawia się coś tam. Coś się pojawia i mamy nawet odkrycie. Na przykład w 1886 roku francuski zespół archeologów, który kopał na cmentarzu w pobliżu miasta Akhmin w Egipcie, odkrył grób mnicha z VIII wieku. Ten mnich został pochowany z księgą i ta księga zawierała 4 teksty napisane po grecku na papirusie. To były fragmentaryczne teksty. Jednym z tych tekstów była Ewangelia napisana w pierwszej osobie, rzekomo przez Szymona Piotra. Przed tym odkryciem wiedzieliśmy, czy naukowcy wiedzieli, że kiedyś istniała Ewangelia Piotra. Wspomina o niej Eusebiusz, który też pisze, że księga ta została zakazana, ponieważ przedstawiała Chrystusa jako istotę boską, która nie była w pełni człowiekiem. I w rzeczywistości niektóre fragmenty Ewangelii o tej odkrytej w Akhmin mogą sugerować taki pogląd. Więc mamy tutaj dopasowanie między starożytnym opisem od Eusebiusza i tekstem, który znaleźliśmy na tym mnichu. Mamy dopasowanie, więc pewnie jest to ten sam dokument. W innych przypadkach odkrywana jest Ewangelia, która w ogóle nie pasuje do opisu umieszczonego w starożytnym źródle. W takim przypadku musimy założyć, że albo ojciec Kościoła, który opisuje tekst, nie wiedział, o czym mówi, albo że istniały 2 Ewangelie krążące pod tą samą lub podobną nazwą. I teraz wam coś przytoczę. Na przykład taki zadziorny łowca herezji z IV wieku, Epifaniusz, napisał książkę, chyba ona miała 80 rozdziałów, która atakowała chrześcijańskich heretyków i używane przez nich Ewangelie. I w trakcie dyskusji wspomina Ewangelię o Marii Magdalenie, która brzmi naprawdę dziwacznie. Otóż w tej opowieści, jak twierdzi Epifaniusz, Jezus zabrał Marię na szczyt góry, a następnie ze swego boku wyciągnął kobietę, podobnie jak Ewa wyszła z Adama, i z tą kobietą zaczął współżyć. Kiedy już osiągnął punkt kulminacyjny, wyszedł z tej kobiety i spożył własne nasienie, mówiąc Marii, tak musimy czynić, abyśmy mogli żyć. Maria, oczywiście jak można zrozumieć, została wstrząśnięta, ale nie zmieszana. Została wstrząśnięta do nieprzytomności. Epifaniusz nazywa tę rzekomą księgę wielkie tam pytania Marii. Najważniejsze pytania Marii. I byłoby naprawdę wspaniale, gdyby ta Ewangelia się jakoś odnalazła, ale nie mamy dowodów na istnienie poza tym jednym opisem u Epifaniusza. Odkryto jednak inną Ewangelię Marii, która jest naprawdę zupełnie inna. I ta księga została znaleziona w Egipcie w 1896 roku, trafiła do Berlina, potem tam gniła w tym Berlinie, bo wojny się rozpętały i opublikowano ją dopiero w 1955 roku. I ten tekst nie zawiera niczego rozwiązłego ani niemoralnego. Jest to objawienie dane Marii Magdalenie przez Jezusa po jego zmartwychwstaniu, w którym on wyjaśnia, w jaki sposób dusza ludzka może wznieść się z tego niższego świata materialnego
aby powrócić tam do prawdziwego Boga. To jest właśnie gnoza. I tutaj właśnie mamy taki przykład, kiedy te największe pytania Marii, tę Ewangelię Marii, o której mówi Epifaniusz, i Ewangelię Marii, które znaleziono, w ogóle do siebie nie pasują. Więc albo istniały dwie Ewangelie Marii, o których oni nie wiedzieli, że w ogóle dwie istnieją, a on opisywał tylko jedną, albo mamy tutaj do czynienia z różnymi dokumentami. Istnieją też takie inne Ewangelie, które zostały odkryte dopiero w czasach nowożytnych i o których nic nie wiedzieliśmy, dopóki ich nie odnaleziono. I tak było w przypadku najsłynniejszego ze wszystkich odkryć archeologicznych wczesnochrześcijańskich tekstów. To jest zbiór dokumentów odkopany w 1945 roku chyba to się czyta Nacz Hammadi. Tak normalnie. I wewnątrz glinianego dzbana znajdowało się 13 ksiąg zawierających 52 różne traktaty. Te księgi powstały w IV wieku chrześcijaństwa i kiedy zaczęto je badać, stało się jasne, że niektóre z nich w ogóle były nam nieznane. Ale oprócz tego znajdowały się też tam znane. Były fragmenty państwa Platona, a jej była też Ewangelia Tomasza, była Ewangelia Filipa, była Ewangelia Prawdy. Więc zawsze, kiedy odkrywamy taką nową, trzeba zadać sobie to pytanie, czy jest to Ewangelia, o której wspominał któryś z wczesnych ojców Kościoła, czy nie. Jeśli ma ten sam tytuł, to dalej pytamy, czy jest to treść tej Ewangelii nowo odkrytej pokrywa się z tym, co pisali ojcowie Kościoła, czy nie. Jak się pokrywa, mamy dopasowanie, tak? A jeśli się nie pokrywa, no to wiadomo, ojciec Kościoła wiedział o dokumencie, na przykład albo wiedział o dokumencie, ale nie wiedział, co w nim jest i dlatego podał fałszywy opis. Albo jest to inny dokument, który po prostu ma ten sam tytuł. I to prowadzi nas do Ewangelii Judasza, bo w tym przypadku mamy szczęście, że mamy opis takiej właśnie Ewangelii w pracach Ireneusza, który jest autorem 5-tomowego ataku na chrześcijańskich heretyków, Adversus Heresiae, który napisał około 180 roku. Jeśli jego opis Ewangelii pasuje do treści tej odkrytej Ewangelii, to mamy do czynienia z bardzo wczesną Ewangelią, taką, która mogła zostać napisana przed 180 rokiem, powiedzmy 130, tak się ją mniej więcej datuje, czyli bardzo, bardzo wcześnie. I ten to nieszczęsny Ireneusz, on był szczególnie zaniepokojony, żeby już nie rozwijać, bo znowu się zapętlę. Powiem tylko, że on był szczególnie zaniepokojony obecnością gnostyckich chrześcijan w kościele. I postrzegał gnostyków jako fałszywych wierzących, tacy, którzy propagują fałszywą Ewangelię. To są chwasty wśród czystej pszenicy prawdziwego ludu Bożego. Ci heretycy musieli zostać wykorzenieni i zniszczeni. Ale uwaga, nie przez tortury i egzekucje, ale przez obelgi i argumenty. Że cały Kościół był czysty, musi przyjąć prawdziwą naukę i o Chrystusie i jego apostołach, taką, w którą wierzył Ireneusz. I dlatego on napisał ten atak na gnostyckich heretyków, w którym szczegółowo opisał nikczemne poglądy, opisał ich podstępne pisma, zaatakował ich heretyckie perspektywy, oczernił niemoralnych nauczycieli i ogólnie starał się wyjaśnić sprawę, tak aby czytelnicy poznali prawdę o religii chrześcijańskiej, którą wyznawali. No i kim byli ci gnostycy? To jest bardzo ważne pytanie dla nas, ponieważ Ireneusz twierdził, że Ewangelia Judasza była gnostycka. Ale kim oni byli, dowiemy się dopiero później. Najważniejsze jest, że łączono ich z kainitami. Nie każde pismo gnostyckie, nie każda księga, którą uważamy za gnostycką, zawiera w sobie mit gnostycki. Tak jak Bart Ehrman pisze, nie wszystkie pisma marksistowskie przedrukowują manifest komunistyczny. Większość tekstów gnostyckich po prostu zakłada mityczne podstawy religii i mówi o innych rzeczach. Tak? Dlatego niektórzy uczeni błędnie sądzą, że taki tekst jak Ewangelia Tomasza, odkryta na Hammadi lub Ewangelia Marii Magdaleny, odkryta 50 lat wcześniej, nie są gnostyckie, ponieważ nie zawierają w sobie mitu gnostyckiego.
Jednak te księgi wydają się zakładać jakąś formę tego mitu. W każdym razie istniało wiele grup gnostyckich z wieloma różnymi mitami, bo gnoza, proszę Państwa, to nie jest jedna nauka, tylko tego jest dużo. My będziemy mówili o gnozie tak ogólnie. Nie jesteśmy w stanie przytoczyć wszystkich tych małych grupek. Więc jedna z grup, o której wspomina, istniało wiele tych grup gnostyckich i te grupy miały wiele różnych mitów. Jedna z grup, o której Ireneusz wspomina, jest istotna dla nas, ponieważ jest to grupa znana jako kainici. Oni są ważni, ponieważ twierdzi się, że posługiwali się Ewangelią Judasza. I sądząc po tym, co Ireneusz mówi o tej księdze, możemy założyć, że rzeczywiście jest to ta odkryta Ewangelia Judasza. Mamy tu do czynienia z jednym z najwcześniejszych pism, prawie tak stara jak nasze Ewangelia. Na pewno tak stara jak dzieje apostolskie. I Ireneusz wspomina o kainitach pod koniec księgi pierwszej swojego ataku na heretyków. Pisze, że podobno zostali tak nazwani, ponieważ uważali się za spokrewnionych z Kainem. Kain był pierworodnym synem Adama i Ewy, wiemy o tym. W annałach historii biblijnej Kain zawsze był uważany za jednego z takich złych facetów. Nie dogadywał się ze swoim młodszym bratem Ablem, a kiedy Bóg okazał mu preferencję Ablowi, ponieważ jego ofiary były lepsze od ofiar Kaina, to po prostu go zamordował. Innymi słowy, Kain był pierwszym bratobójcą i Bóg go ukarał, wyrzucając go z ziemi i przeklinając. Tak? Wszyscy znamy to. Zatem dlaczego jakakolwiek grupa wierzących miałaby się identyfikować z Kainem? Musimy pamiętać, że kainici byli gnostykami, którzy wierzyli, że Bóg, stwórca tego świata, ten, który ukarał Kaina za nieposłuszeństwo, to nie jest prawdziwy Bóg. Jest niższą istotą boską. Kainici najwyraźniej wierzyli, że aby czcić prawdziwego Boga, trzeba się właśnie temu Bogu sprzeciwić. Rozumiecie, co ja mówię, czy nie bardzo? Właśnie i tu jest, Arturze, ta zagwozdka, że jak nie robimy wprowadzenia do gnozy, to będziemy się plątać. Więc jeżeli ten Bóg niski, ten, który stworzył świat, był przeciwko Kainowi, to Kain musi być po stronie prawdziwego Boga. Taka jest logika. Podobnie było z innymi postaciami biblijnymi, które tradycyjnie były postrzegane jako sprzeciwiające się Bogu. Według Ireneusza kainici na przykład widzieli w Korachu, temu, który sprzeciwił się Mojżeszowi, jednego z bohaterów wiary. Korach namawiał do buntu przeciw Mojżeszowi. W odpowiedzi Bóg sprawił, że ziemia tam się otworzyła i Korach i cała jego zgraja zostali żywcem pochłonięci. Co jeszcze bardziej uderzające, to kainici czcili mieszkańców Sodomy i Gomory, i znanych w annałach tradycji judeo-chrześcijańskiej jako całkowicie bezbożnych i całkowicie niemoralnych, których Bóg ukarał, niszcząc ich miasta ogniem i siarką. A zatem, według Ireneusza, kainici widzieli siebie stojących w szeregu z tymi, którzy otwarcie sprzeciwiali się Bogu Żydów, tak? Temu Bogu stwórcy świata. I oni stwierdzili, że sami zostali zaatakowani przez tego stwórcę. Ale żaden z nich nie dostał realnej krzywdy, ponieważ ich obrońca, Eon Sofia to jest mądrość, interweniował w ich imieniu. Po podaniu tych kilku szczegółów Ireneusz przechodzi tam do opisu innego bohatera wiary kainitów, Judasza. I mówi, że również Judasz, zdrajca, miał dokładną wiedzę o tych rzeczach, a ponieważ on sam znał prawdę lepiej niż inni apostołowie, dokonał tajemnicy zdrady. Wykonał, tak tłumaczę, dokonał tajemnicy zdrady. Przez niego wszystkie rzeczy w niebie i na ziemi zostały tak jakby pomieszane. I Ireneusz pisze, i tę fikcję kainici przytaczają i nazywają ją Ewangelią Judasza. Mamy zatem tutaj w jego Adversus Heresium pierwsze odniesienie w jakimkolwiek starożytnym tekście do Ewangelii Judasza. Ireneusz nie wskazuje, że sam przeczytał tę księgę, co z kolei uniemożliwia stwierdzić, czy pisze to z pierwszej ręki, czy tylko pisze ze słyszenia, po prostu przytacza to, co od kogoś tam słyszał.
Ta Ewangelia, którą wam Artur pokazywał na początku, ona została pominę to, jak ona wyglądała, no została nie tak straszliwie pokiereszowana. Inni autorzy, którzy pisali o kainitach, przytaczają mniej więcej to samo. Ireneusz wygłasza takich kilka komentarzy na temat kainitów i one są po prostu paskudne. W rzeczywistości są bardzo podobne do tego, co mówi też o innych grupach. Tak? I wszystkie te grupy, które on opisuje, są tak obrzydliwe, że niektórzy współcześni uczeni doszli do wniosku, że ci kainici nigdy tak naprawdę nie istnieli jako grupa społeczna, ale że byli wytworem Ireneusza. W szczególności Ireneusz wskazuje, że byli jak inni gnostycy, którzy posunęli swój sprzeciw wobec Boga Stwórcy do skrajności. Ponieważ ten Bóg powołał Izrael, aby był jego ludem, a następnie dał im swoje prawo za pośrednictwem Mojżesza, kainici rzekomo utrzymywali, że najlepszym sposobem na zademonstrowanie niezależności od tego Boga jest nieposłuszeństwo jego przykazaniom. I tak na przykład, jeśli ten żydowski Bóg nakazywał przestrzegać szabatu, nie jeść wieprzowiny i nie cudzołożyć, to najlepszym sposobem na pokazanie, że należysz do innego prawdziwego Boga, w przeciwieństwie do tego żydowskiego Boga, no to co jest? To jest praca w szabat, jedzenie wieprzowiny i cudzołóstwo. Ireneusz wskazuje, że dla kainitów doskonała wiedza doprowadziła do aktów niemoralności zbyt rażących, aby o nich wspominać. No, nawet jeśli nie chciał ich wspominać, to przynajmniej o nich myślał, prawda? Możemy się tego domyśleć. Dwóch innych pisarzy po Ireneuszu również omawiało kainitów. Na początku III wieku autor błędnie uważany za Tertuliana oraz zadziorny Epifaniusz IV wieku, o którym już mówiłam. Nie wydaje się jednak, aby jakikolwiek z tych autorów miał wiedzę o tej grupie, zakładając, że ta grupa naprawdę istniała. Zamiast tego po prostu rozszerzyli to, co mówił sam Ireneusz i dodali własne jaskrawe szczegóły, które uznali za stosowne. Pierwszy z tych autorów, ten pseudo Tertulian, w ogóle nie wspomina o tym, że używali oni Ewangelii Judasza. Epifaniusz to robi, ale wydaje się, że on to zapożyczył od Ireneusza. Jest jeszcze kilka kwestii, które omówimy, zanim przejdziemy do następnego rozdziału. Jedno z nich dotyczy oczywiście tego, czy jest to rzeczywiście księga używana przez kainitów. Dlaczego jest to problem? Dlatego, że sama ta Ewangelia Judasza nie zawiera żadnych odniesień do kainitów. Dla jednych jest to problem, dla innych nie jest to problem. Tak? Ewangelie, podobnie jak większość ksiąg, prawie nigdy nie wspominają o grupach, które ich używają. Po prostu te grupy używają jakiejś tam Ewangelii, ta Ewangelia jest im przypisana, ale dla pewnych ludzi to stanowi problem. Ta Ewangelia Judasza, którą odkryliśmy, ma brakujące fragmenty tekstu, jak zaraz się o tym przekonacie. Więc jest możliwe, że akurat Kain albo kainici pojawiają się w tych brakujących elementach. Z kolei Ireneusz nigdy nie mówi też, że ta Ewangelia została napisana przez kainitów, tylko że oni jej używali. Są wątpliwości do tego, czy kainici w ogóle istnieje. Ale i tym się zajmują naukowcy. Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? No, najprawdopodobniej dla tych naukowców to ma. I oni się takimi rzeczami zajmują, zanim przejdą w ogóle do omawiania tej całej Ewangelii. Główny problem, jaki ich nurtuje, to czy kainici istnieli i czy oni używali tej Ewangelii Judasza. Dla nas ten problem nie istnieje, ponieważ Ewangelia została znaleziona, odkopana, zrekonstruowana i nas interesuje tylko to, co tam jest w tej Ewangelii. No i potem oczywiście interesuje nas ta grupa kainitów, bo wiedząc, jak oni działają, to też będziemy mogli sobie uzupełniać tę Ewangelię Judasza. Ewangelia Judasza składa się, o której teraz nareszcie zacznę mówić, składa się z szeregu rozmów między Jezusem a jego uczniami, głównie między Judaszem Iskariotą. Te rozmowy odbywają się w dniach poprzedzających aresztowanie Jezusa podczas święta Paschy w Jerozolimie.
i zaczyna się to incipit, który wskazuje, że jest to tajemna relacja z objawienia, którą Jezus przekazał w rozmowie z Judaszem Iskariotą w ciągu tygodnia 3 dni przed obchodami Paschy. To jest 33 wers, tam 1-6. I to stwierdzenie nie jest do końca dokładne, bo w tej Ewangelii Jezus rozmawia nie tylko z Judaszem, ale czasem ze wszystkimi uczniami. I chociaż w wielu przypadkach te dyskusje z całą grupą służą czemu? Służą wykazaniu ignorancji i niższości pozostałych apostołów w stosunku do Judasza. I fraza przetłumaczona jako w ciągu tygodnia przed aresztowaniem może być również przetłumaczona jako w ciągu 8 dni. Więc to odniesienie do ostatnich dni Jezusa na ziemi przed ukrzyżowaniem. Samo ukrzyżowanie nie jest w tej Ewangelii w ogóle przedstawione. Opowieść kończy się zdradą Judasza. Jest to finał dla tego autora, dla kogokolwiek, kto pisał tę Ewangelię. Jest to finał historii Jezusa. No i oczywiście Judasza. W każdym razie nie jest to Ewangelia o życiu lub posłudze Jezusa w taki sposób, jak byśmy się spodziewali, znając Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Dotyczy ona ostatnich dni na ziemi i rozmów, które Jezus odbył. Po tym wstępie następuje bardzo krótkie podsumowanie reszty życia Jezusa, zaledwie tam 4 zdania, które wykazują, że kiedy Jezus ukazywał się na ziemi, dokonywał wiele cudów dla zbawienia ludzkości. I ponadto niektórzy ludzie chodzili drogą sprawiedliwości, inni chodzili w swoich występkach. Ja tutaj przetłumaczę inaczej. Ponieważ niektórzy chodzili drogą sprawiedliwości, podczas gdy inni chodzili w swoich występkach, powołał 12, aby zostali jego uczniami. Nie jest jasne, dlaczego obecność ludzi świętych i grzeszników wymagała, aby Jezus powoływał 12. Tego Ewangelia nie tłumaczy. Następnie dowiadujemy się, że Jezus rozmawiał ze swoimi uczniami o tajemnicach i teraz poza, ale też może być, to jest z koptyjskiego tłumaczone, to jest trudne tłumaczenie. Na przykład o tajemnicach poza światem i o tym, co będzie na końcu. I wreszcie to podsumowanie wskazuje, że często ukazywał się uczniom nie w swojej własnej cielesnej postaci, ale na przykład jest tam wspomniane o tym, że często był pośród nich jako dziecko. Po tym podsumowaniu publicznej posługi Jezusa w Ewangelii następuje seria spotkań i rozmów, które Jezus odbywa ze swoimi uczniami, szczególnie z Judaszem, jedynym uczniem w tekście Ewangelii, który jest wymieniony z imienia. Podczas swojego pierwszego spotkania Jezus podczas pierwszego meetingu Jezus spotyka uczniów przy rytualnym posiłku, dosłownie Eucharystii. Oni składali dziękczynienie. Greckie słowo na dziękczynienie to Eucharystia, prawda, tak? I w tym tekście koptyjskim było właśnie zapożyczone z greckiego. Ku rozczarowaniu tych uczniów Jezus się śmieje. Dodam, że w tej Ewangelii Jezus się śmieje 4 razy. W naszych Ewangeliach, które znamy, w ogóle się nie śmieje. Więc oni spożywają rytualny posiłek, Eucharystię, po prostu składają dziękczynienie. Jezus ich spotyka i śmieje się, co prowadzi do dyskusji. Dyskusji na temat tych Boga i tego, kim jest Jezus. W tym sensie, że Bóg Jezusa jest inny niż Bóg tych apostołów i że oni źle zrozumieli, kim naprawdę jest Jezus. To oczywiście rozgniewało apostołów, ale Judasz wstał i wyznał prawdę o Jezusie, że w rzeczywistości Jezus pochodzi z innego królestwa. I uwaga, pochodzi on z Barbelo. Gdybyśmy już wiedzieli, czym jest gnoza, to wiedzielibyśmy, że Barbelo jest to takie boskie istoty znane z innych tekstów gnostycznych. Jest to taka matka całego stworzenia, która mieszkała w Pleroma, daleko ponad królestwem Boga, który stworzył nasz świat. Jest Pleroma, jest Barbelo, tam jest inny świat, a nasz Bóg, który stworzył nasz świat, to jest taki niższy Bóg. To jest w ogóle daleko w hierarchii. On w ogóle jest Bogiem, jest istotą, ale to nie o to chodzi. Więc Jezus pochodzi z innego królestwa, które znajduje się w Pleromie. I to wyznanie, kim jest Jezus, to wyznanie Judasza, prowadzi do prywatnej rozmowy między Jezusem a Judaszem. Ale zanim Jezus zdążył cokolwiek wyjaśnić,
nagle odchodzi. Następnego dnia wraca do tych uczniów, oni go pytają, gdzie był, on spędził noc w innym królestwie, oni chcą się dowiedzieć, gdzie. I Jezus poinformował ich, że zwykli śmiertelnicy nie mogą tam pójść. I najwyraźniej znowu odchodzi, tak wynika z tego tekstu. Kiedy wrócił, uczniowie chcieli, aby wyjaśnił wizję, którą oni właśnie mieli. A wizja ta przedstawiała kapłanów składających ofiary w świątyni. I Jezus interpretuje ich wizję, wskazując, że ta wizja dotyczy właśnie ich samych, tych uczniów. A ich ofiara ze zwierząt, którą składali na ołtarzu, przedstawia sposób, w jaki wprowadzają oni w błąd swoich naśladowców. To z kolei prowadzi Judasza do pytania o różne rodzaje ludzi. Są ludzie, którzy osiągną ostateczne zbawienie i są ludzie, którzy tego zbawienia nie osiągną. Większość odpowiedzi Jezusa jest trudna do odtworzenia, ponieważ rękopis w tym miejscu jest bardzo poważnie uszkodzony. Następnie Judasz mówi Jezusowi, że on również miał wizję i chciałby, żeby ją zinterpretowano. Opowiada w tej wizji, jak inni, jak 12 apostołów go kamieniuje. Następnie widzi wielki dom z mnóstwem ludzi w środku i wokół tego domu. I chce wejść do tego domu. I Jezus wyjaśnia mu, że Judasz miał wizję swojego własnego losu. Będzie znienawidzony przez innych, będzie prześladowany, ale nikt, kto jest śmiertelny, nie jest w stanie wejść do tego wielkiego domu, ponieważ jest to miejsce zarezerwowane dla świętych. Następnie Jezus bierze Judasza na bok, aby nauczyć go tajemniczych prawd, których nikt nigdy nie widział. Te tajemnicze objawienie zajmuje właśnie większość narracji tej Ewangelii. Jest dziwaczne i bardzo trudne do zrozumienia, takie bardzo dziwaczne i trudne do zrozumienia objawienie. Jest to wersja mitu gnostyckiego, która wyjaśnia, w jaki sposób boska kraina eonów, to jest boskich istot, które tworzą pleromę, czyli pełnię boskiej krainy, w jaki sposób ona powstała i w jaki sposób świat i ludzie zostali stworzeni. Później postaram się to wyjaśnić, to długie objawienie bardziej szczegółowo. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że istnieje wiele grup gnostyckich, które mają swoje własne mity. Te wszystkie mity opowiadają właśnie mniej więcej Pleroma, Barbelo, Eony, Sofia, ale każdy na swój sposób. My oczywiście nakreślimy sobie jakąś generalną wizję gnozy, ale musimy mieć świadomość tego, że każda grupka miała swoje oddzielne zapatrywanie. Na razie wystarczy podkreślić główną myśl. Ten świat nie jest dziełem jedynego prawdziwego wielkiego Boga. Jest dziełem znacznie mniejszych istot boskich, które są w hierarchii niższe, są głupie i są krwiożercze. Wniosek jest zatem jasny. Ludzie, którzy deklarują swoje oddanie Bogom, którzy stworzyli ten właśnie świat, zostali oszukani i czczą niewłaściwych bogów. Celem zbawienia jest przekroczenie tego stworzenia i przekroczenie tych istot boskich, które je stworzyły. W odpowiedzi na tę swoją wizję Judasz chce wiedzieć, czy ludzie istnieją w życiu pozagrobowym, na przykład gdy ten świat się skończy. I Jezus odpowiada, że niektórzy ludzie mają tylko tymczasowe istnienie w tym życiu. Ono się skończy i już ich nie ma. Ale inni mają iskrę boskości w sobie. I ta iskra przekroczy ten świat i będzie miała życie wieczne w wielkim królestwie ponad tym światem. Nawet po tym, jak całe stworzenie to ziemskie nasze i wszyscy bogowie nasi tutaj, którzy stworzyli, zostaną zniszczeni. I Judasz w szczególności będzie wybitny pośród tych, którzy zostaną zbawieni, ponieważ on zrozumie tę tajemnicę i zrobi to, czego się od niego wymaga. W kluczowym wersie tekstu Jezus mówi Judaszowi: ty ich wszystkich przewyższysz, bo złożysz w ofierze człowieka, który mnie przyodziewa. Innymi słowy, akt zdrady Judasza jest w rzeczywistości posłuszeństwem woli Jezusa. Jezus musi umrzeć, aby mógł uciec z tego materialnego świata pułapek ze swojego ciała. Musi umrzeć, żeby ta jego iskra boska powróciła w końcu do pleromy, z której wyszedł. I Judasz mu w tym pomoże. I potem Judasz ma wizję swojego wywyższenia, swojego uwielbienia. I to prowadzi nas do końcowej sceny Ewangelii. To jest opowieści o Judaszu wydającym Jezusa władzom żydowskim.
A potem nadano tytuł Ewangelia Judasza. I to nie Ewangelia według Judasza, tylko Ewangelia Judasza. Zwróćcie na to uwagę. Teraz tak postaram się to przekazać, żeby nie zamieszać o tych barbelu wszystkich. Gnostyczny charakter tej Ewangelii jest widoczny we wszystkich jej częściach. To już mogliśmy zauważyć po tym, co ja tutaj mówiłam. Sam początek nie jest wyjątkiem, bo narrator wskazuje, że pisze tajemną opowieść o objawieniu, którą Jezus przekazał Judaszowi. Teksty gnostyckie są wypełnione tajemną wiedzą, czyli gnozą, tak? Którą boski objawiciel przekazał swoim wiernym naśladowcom. I często te objawienia są bardzo trudne do zrozumienia dla tych, którzy czytają. Nie jest to przypadek, bo cały sens tajemnej wiedzy lub tajemnicy zbawienia polega na tym, że nie są one łatwo dostępne. One nie są łatwo zrozumiałe dla przeciętnego człowieka. Są zarezerwowane tylko dla gnostyków, dla tych, którzy są w temacie. Ale incipit wyraźnie wspomina Judasza Iskariotę jako odbiorcę tajnego objawienia. Dlaczego? Ponieważ tylko on spośród uczniów rozumie, kim jest Jezus i tylko on wie, skąd on pochodzi. I staje się to jasne w narracji otwierającej, gdzie Jezus znajduje swoich uczniów zgromadzonych na tym posiłku eucharystycznym, o którym mówiłam. Podczas tego posiłku oni dziękują Bogu Stwórcy za chleb. I narrator wskazuje, że uczniowie siedzą w tej swojej pobożnej praktyce. Tę frazę można przetłumaczyć mniej elegancko jako siedzą zaangażowani w praktyki dotyczące boskości, jakoś tak. I oznacza to, że czcili Boga, swojego Boga, uczestnicząc w tym posiłku. Kiedy Jezus widzi, jak oni składają dziękczynienie, śmieje się. Jak już mówiłam, będzie to tylko pierwszy z 4 razy w Ewangelii, kiedy się zaśmia. W tym konkretnym przypadku uczniowie uważają reakcję Jezusa za co najmniej zagadkową. Tak, oni pytają, czemu śmiejesz się z naszej modlitwy dziękczynnej, albo czemu śmiejesz się z naszej Eucharystii? Czynimy to, co słuszne. Odpowiedź Jezusa może wydawać się taka lekko sarkastyczna, bo on mówi, nie śmieję się z was. Nawet śmieję się, może nie śmieję się z nich, ale śmieję się z tego, co oni robią. Dlaczego? Ponieważ mówi, nie czynicie tego z własnej woli, ale dlatego, że przez to wasz Bóg będzie chwalony. Jezus uważa za śmieszne, że Bóg, który daje im ten chleb, ten materialny, stwórca tego materialnego świata, ma być chwalony. Dlaczego? Ponieważ, jak dowiadujemy się później w tekście, ten Bóg jest niższym Bogiem, jest takim ignoranckim bóstwem. Uczniowie naturalnie nie rozumieją całego tego przesłania i oni do niego mówią, ale ty jesteś synem Boga naszego. Jednak jak się okazuje, nie, on nie jest. Oni nie wiedzą, kim on jest. Oni naprawdę nie mają pojęcia o tym, kim on jest. W rzeczywistości, jakim mówi Jezus, żadne pokolenie ludu, który jest wśród was, nie pozna mnie. W całej Ewangelii Judasza Jezus będzie rozróżniał między tym pokoleniem, czyli śmiertelnikami żyjącymi w niewiedzy, a tamtym pokoleniem. To są ludzie prawdziwego Boga. Ci, którzy znają prawdę o świecie, o boskim królestwie i o swojej własnej tożsamości. Uczniowie, co jest uderzające, nie są członkami tego wybranego ludu. Oni należą do tych śmiertelników. Oni nic nie rozumieją. Z wyjątkiem oczywiście Judasza. Mimo że nie rozumieją, o czym on mówi, uczniowie jednak czują intuicyjnie, że Jezus nie ma o nich dobrego znania, więc reagują gniewem, taką złością, zaczynają się stawiać, mówiąc kolokwialnie, i to prowadzi Jezusa Jezus rzuca im rękawicę i mówi, okej, to każdy z was, kto jest wystarczająco silny, niech wyprowadzi doskonałego człowieka z siebie, tę iskrę boskości i stanie przed moim obliczem. W ten sposób oczywiście Jezus sugeruje, że jest w nich ta iskra boskości, jest w nich iskra boskości, jest w nich doskonały człowiek. Jeśli oni mają tę iskrę, będą równi Jezusowi, czyli temu, który przychodzi z góry. Tu jest nasz świat i nasz Bóg, a tam jest ten doskonały świat, ten prawdziwy Bóg tam mieszka. Ten nasz, tutaj ten, którego my znamy, nie jest prawdziwy. Uczniowie z pewną brawurą odpowiadają
wers 35, 6-7. Mamy siłę, ale żaden z nich nie jest w stanie stanąć wprost Jezusa, poza Judaszem, który stanie przed Jezusem, ale nawet on odwraca wzrok. To musi oznaczać, że Judasz ma w sobie iskrę boskości, ma doskonałego człowieka, czyniącego go równym Jezusowi, ale jeszcze nie ma pełnego objawienia, więc nie może spojrzeć mu w oczy. Później jednak w tekście już wiemy o tym, że kiedy Judasz zostanie wywyższony, prawdopodobnie wtedy on będzie również cieszył się pełną miarą boskości, która jest częścią jego natury. Żeby mu udowodnić, że jednak on ma pewne zrozumienie prawdy, Judasz składa wyznanie Jezusowi. Wiem, kim jesteś i skąd przyszedłeś. Jesteś z nieśmiertelnego królestwa Barbelo. A ja nie jestem godzien wypowiedzieć imienia tego, który cię posłał. Barbelo, jak wspomniałam, jest jednym z wyższych eonów innych tekstach gnostyckich, tym, który jest matką wszystkiego, co istnieje. Judasz zatem, jako jedyny spośród uczniów, zna prawdę. I w ten oto sposób Jezus oddziela go od innych, aby nauczyć go tajemnicy królestwa. I mówi Judaszowi, że będzie w stanie do niego dotrzeć, ale że będzie to wiązało się z pewnym smutkiem, ponieważ zostanie on zastąpiony wśród 12, gdy tylko odejdzie, tak? Tylko umrze. Wydaje się, że jest to nawiązanie do epizodu znanego nam z księgi, z dziejów apostolskich, o której wcześniej mówiliśmy, gdzie po śmierci Judasza pozostałych 11 uczniów wybrało Macieja, aby zajął miejsce Judasza, tak żeby znowu mogli być 12. Jak Jezus to tutaj ujmuje, on twierdzi, że 12 czyni to, aby ponownie dojść do pełni ze swoim Bogiem. Wybierają na miejsce Judasza Macieja, żeby było ich 12, żeby ponownie jakoś tam dogadać się z tym swoim Bogiem. Oczywiste jest, że ten ich Bóg nie jest Bogiem Jezusa i Judasza. Tak? Już zrozumieliśmy to. Judasz pyta, kiedy otrzyma objawienie niezbędne do zrozumienia tych rzeczy, ale zamiast odpowiedzieć, Jezus po prostu go opuszcza. I potem jest kolejne spotkanie. Jest pokolenie nieśmiertelnych i wizja świątyni. Następnego ranka Jezus ponownie ukazuje się uczniom, oni chcą wiedzieć, dokąd przyszedł, mówi im, że przyszedł z innego wielkiego i świętego pokolenia. Dokąd on poszedł, oni mówią, on mówi, że poszedł do innego wielkiego i świętego pokolenia. Pamiętamy, on dzieli ludzi na 2 pokolenia, jedno śmiertelne, drugie takie święte. To znaczy, że opuścił królestwo śmiertelników, aby odwiedzić tych w królestwie duchowym. I uczniowie chcą wiedzieć coś więcej o tym królestwie, które jest wyższe od naszego i świętsze od naszego. Po raz drugi Jezus się śmieje. I po raz drugi jego śmiech jest nie skierowany przeciw nim, ale przeciw ich niewiedzy. Jezus im mówi, że nikt z tego śmiertelnego świata nie może zobaczyć, a nie odwiedzi tego królestwa. W rzeczywistości tym królestwem nie rządzą nawet aniołowie, gwiezdni aniołowie, powiedzmy. Jego odpowiedź pozostawia uczniów speechless, bez słowa po prostu. Następnego dnia Jezus przychodzi do nich ponownie i tym razem znowu mają do niego pytanie. Mają wizję i trzeba tę wizję zinterpretować. Opowieść, która następuje, jest mniej więcej podobna do epizodu z Ewangelii Nowego Testamentu. Według Mateusza, Marka, Łukasza Jezus i jego uczniowie udali się do Jerozolimy na święto Paschy. I tam Jezus spędza ostatni tydzień swojego życia. Uczniowie, którzy byli takimi rolnikami szukającymi żony od ludzi Galilei, byli oszołomieni imponującym widokiem Jerozolimy, szczególnie świątynią. Pamiętacie to na pewno z rekolekcji, mówiliśmy o tym. I mówią Jezusowi, jak już tam wracali do Betanii, do swojej bazy, kiedy się odwracają i patrzą na Jerozolimę, mówi, spójrz na te cudowne kamienie, na te cudowne budowle. Gdyż oni, to jest Ewangelia Marka, gdyż oni myśleli, że tamtych czas się skończył, a teraz nadchodzą oni. Teraz oni zajmą to miejsce. Jezus przewiduje, że tak imponujące Jezus natomiast przewiduje, że te imponujące budynki wszystkie zostaną zniszczone przez sąd Boży. Nie zostanie kamień na kamieniu, wszystko po prostu zniknie. Marek 13 rozdział.
W Ewangelii Judasza uczniowie mają wizję nie samego budynku świątyni, ale tego, co działo się w jej wnętrzu, gdy 12 kapłanów zabija zwierzęta ofiarne przyniesione im na ołtarz, a ludzie stojący wokół nich przyglądają się temu. W swojej wizji uczniowie widzą jednak, że kapłani, którzy wydają się wykonywać ten swój święty obrządek, w rzeczywistości działają w najbardziej nieświęty sposób. Niektórzy z nich poświęcają własne dzieci, inni swoje żony, niektórzy sypiają z mężczyznami, niektórzy są zamieszani w rzeź, niektórzy popełniają mnóstwo grzechów, innych czynów bezprawia, a mężczyźni, którzy stoją przed ołtarzem, wzywają, i tam jest pisane, Twojego imienia, czyli we wszystkich czynach ich niedostatku ofiary są doprowadzone do końca. To jest fragment tego tekstu, niestety, który tam mam w tej Ewangelii. Ten fragment jest fragmentaryczny. Tak powiedziane, fragment jest uszknięty, jest trudny do zrozumienia, ale podstawowa treść nie. Oczywiście podstawowa treść mówi o tym, że kapłani świątyni naruszali wszelkie standardy przyzwoitości i moralności i cały czas wzywali imienia Jezusa. Dlatego ich ofiary są opisywane jako całkowicie niedoskonałe. Uczniowie zapewne spodziewali się od Jezusa wyjaśnień, które oczerniałyby religię żydowską, tak? I składanie ofiar. Ale wyjaśnienie Jezusa wcale nie jest tym, czego można by oczekiwać. On przyznaje, że kapłani z ich wizji, którzy wzywali Jego imienia, nie są nikim innym, jak właśnie samymi uczniami, naśladowcami Jezusa. I on mówi, ci, których widziałeś, jak pełnią pobożne obowiązki przy ołtarzu, to właśnie wy jesteście. Temu Bogu służycie, a wy jesteście tymi 12 mężczyznami, których widzieliście. Tak więc 12 kapłanów, którzy dopuszczają się rażących aktów niemoralności, to są uczniowie. A Bóg, któremu służą, ewidentnie nie jest prawdziwym Bogiem, ponieważ do tego prowadzi ta religia. Ta fałszywa religia. Co symbolizują zwierzęta ofiarne? To są liczni ludzie, których zwodzicie, mówi Ewangelia Judasza. Innymi słowy, ci, których się składa w ofierze, to naśladowcy uczniów, to znaczy chrześcijanie późniejszych pokoleń, którzy uważają, że 12 uczniów reprezentuje prawdę. W przeciwieństwie do Judasza, który później w tym tekście zostanie opisany jako 13. Innymi słowy, ta interpretacja wizji jest lekceważeniem tradycyjnego kościoła chrześcijańskiego, który został uznany za prawowierny, tak? W tym czasie, gdy gnostycy, w czasie, gdy pisano Ewangelię Judasza, zostali uznani za heretyków. Zrozumieliście? Ta interpretacja wizji jest lekceważeniem tradycyjnego kościoła uznanego za prawowierny, podczas gdy gnostycy zostali uznani za heretyków. Według Ewangelii Judasza ten osąd jest po prostu błędny, bo gnostycy rozumieją objawienie Jezusa. Judasz i ludzie jemu podobni są tymi, którzy mają rację. Członkowie kościołów, tych tak zwanych prawowiernych, ortodoksyjnych, czczą niewłaściwego Boga i są zaangażowani w rażące akty niemoralności. Są zabójcami dzieci, są niemoralni seksualnie, są ludźmi skażonymi bezprawiem i błędem. Przywódcy tych kościołów, czyli kapłani, są sługami błędu. Niestety większość odpowiedzi Jezusa zginęła, ponieważ rękopis jest w tym momencie nadżarty. I kiedy staje się ponownie czytelny, kilka linijek dalej, Judasz zadaje Jezusowi pytanie o pokolenie śmiertelników, zastanawiając się, jaki owoc wydaje to pokolenie. I Jezus mówi, są 2 rodzaje ludzi. Ci, którzy należą do pokolenia ludzkiego, mają dusze, które umrą. To znaczy, gdy ich ciała umrą, ci ludzie przestaną istnieć. Ale inni będą żyć po śmierci. Ich ciała umrą, ale ich dusze będą żywe i zostaną zabrane. Ci z pierwszej grupy nie mają nieśmiertelnych dusz, czyli nie mają w sobie iskry boskości. Dlaczego? Jak jest napisane w tej Ewangelii? Ponieważ niemożliwe jest, aby siać nasienie na skałę i zbierać jego później owoc. Bez zaczynu owocowania drzewa zwykłych śmiertelników
te czyny tych zwykłych śmiertelników pozostają jałowe. I później znowu wiele z tego, co tam następuje, zostało utracone z rękopisu. Mówi się, że nie znamy około 15% tej Ewangelii, niestety. Niemniej w dalszej części Jezus odnosi się do Sofii, która najwyraźniej była odpowiedzialna za obdarzanie nieśmiertelnych duszami wśród niektórych ludzi. I jak już wspomniałam, niektóre grupy gnostyckie uważały Sofię za upadłego Eona, którego katastrofalne działanie doprowadziło do stworzenia świata, w którym żyjemy i do uwięzienia na tym świecie tych iskier boskości. Te iskry boskości zostały uwięzione w niektórych z nas. Niestety wiele z tego, co Jezus ma do powiedzenia na temat tej Sofii, zostało utracone. Po tej przemowie Jezus ponownie odchodzi. Teraz może już mnie lepiej rozumiecie. Istnieje gnostycka wersja mitu. Różne grupy gnostyckie ją sobie różnie układają. Niemniej sens jest taki. Jest pleroma, jest tam prawdziwy Bóg, a potem jest Eon Sofia, który się tam jakoś zbuntował, który w ogóle wyczyniał nie wiadomo jakie rzeczy, doprowadziło do powstania Boga, który stworzył nasz świat. Nasz Bóg jest ten, którego czczą apostołowie, jest nisko, bardzo nisko w hierarchii. On jest fałszywy. To jest wszystko nieprawdziwe. Na skutek działania Sofii iskry boskości zostały uwięzione w niektórych z ludzi i chodzi o to, żeby te iskry uwolnić. Jak się je uwolni, ona wróci tam, dokąd powinna wrócić, do prawdziwego królestwa. Przechodzimy do trzeciego spotkania. To jest wizja Judasza i relacja Jezusa o stworzeniu. Judasz podchodzi do Jezusa i mówi, że teraz, gdy Jezus zinterpretował wizję 12, on również miał wizję, którą należy wyjaśnić. I Jezus śmieje się po raz trzeci. Po raz trzeci wydaje się, że jest to skierowane do niewiedzy jego rozmówcy. W tym przypadku nie dlatego, że Judasz nie ma w sobie iskry boskości, tak jak to jest w przypadku tych pozostałych. Tamci na bank nie mają tej iskry. Ale dlatego, że nie zrozumiał jeszcze wszystkich tajemnic, które Jezus ma mu objawić. Więc Jezus udziela mu łagodnej nagany i mówi: 13 duchu, czemu tak się starasz? To jest trudny termin do przetłumaczenia, ponieważ Judasz jest nazwany duchem, ale to jest nazwany rzeczywiście daimon. Tam w tym koptyjskim tekście jest to greckie zapożyczenie, używa się słowa daimon. Daimon nie niesie tych samych konotacji, co na przykład angielski odpowiednik demona, który odnosi się do złego ducha. Daimon to istota duchowa, która jest wyższa od zwykłych śmiertelników. Judasz jest 13 z 12 uczniów, to znaczy, że stoi poza ich liczbą, ale ma lub jest daimonem, takim rządzącym, prawda? Kiedy Jezus pyta, dlaczego tak bardzo się starasz, używa tego samego słowa, którego użył wcześniej, w tym momencie, gdy uczniowie praktykowali swoją pobożność. Pamiętacie? W czasie tego pierwszego spotkania. Więc parafrazując, Jezus pyta, dlaczego Jezus praktykuje swoją religię z taką pilnością. Nie jest wymagana pilność, nie jest wymagana jakaś pobożność taka dziwna. Jest wymagana tylko wiedza. I Judasz ma wizję. Wiedza jest dokładnie tym, czego Judasz szuka, więc Jezus wyjaśnia mu wizję. Judasz zobaczył 12 uczniów kamieniujących go na śmierć. Potem dom z dużym tłumem i chciał wiedzieć, czy Jezus może go tam zabrać. Część odpowiedzi Jezusa jest łatwa do zrozumienia. Inne jednak wymagają tłumaczenia. Na początek mówi Judaszowi, że twoja gwiazda cię zwiodła. Ten komentarz opiera się na założeniu, że każdy ma anioła przewodniego i że każdy anioł jest połączony z gwiazdą. Gwiazdy na niebie są w rzeczywistości istotami anielskimi, a każda z tych istot sprawuje nadzór nad osobą tutaj na ziemi, będąc połączona z duszą tej osoby. Tak jak my dzisiaj Bart Ehrman mówi, tak jak my dzisiaj moglibyśmy mówić o naszym świetle przewodnim, tak starożytni ludzie, szczególnie ci, na których wpłynęły nauki Platona, to są właśnie gnostycy, mogli mówić o swojej gwieździe przewodniej. W tym przypadku, w przeciwieństwie do późniejszej części tekstu, gwiazda Judasza go zwiodła, albo raczej Judasz wypadł z rytmu swojej gwiazdy.
W obu przypadkach chodzi o to, że popełni błąd, myśląc, że może wejść do tego wielkiego domu, który zobaczył w tej wizji. Nikt z śmiertelnego urodzenia nie jest godzien, by wejść do tego domu, bo miejsce jest zarezerwowane dla świętych, mówi Jezus w Ewangelii Judasza. Święci będą tam żyć wiecznie, a w wiecznej krainie poza tym światem, gdzie nie będzie już słońca ani księżyca. Następna część rozmowy jest trudna do zrozumienia, bo w rękopisie są luki. Jezus zaczyna mówić o prześladowaniu Judasza przez 12, jak wskazuje, będziesz 13 i będziesz przeklęty przez pokolenia, ale okazuje się, że nie jest to złe, bo Judasz przewyższy 12, którzy nadal uważają, że Bóg Stwórca tego świata jest prawdziwym Bogiem, a oni są w błędzie. Judasz pozna prawdę i po swojej śmierci, kiedy go ukamienują, wstąpi do świętego pokolenia. I następnie Jezus wyjaśnia prawdziwe tajemnice, które leżą u podstaw tej Ewangelii. Tajemnice tego, jak powstało boskie królestwo, jak powstała pleroma i jak powstał ten niższy świat. I to święte objawienie, którego nikt nigdy nie widział, którego nikt nigdy nie znał. Tak? I to z dobrego powodu. Jest ono opowiedziane w wysoce symbolicznym i skomplikowanym języku i to zaprojektowanym tak, aby zmusić nas, czyli nas, zwykłych śmiertelników, do drapania się do głowy, do podnoszenia rąk w rozpaczy, bo nie rozumiemy, o co chodzi. I pod tym względem Ewangelia ta przypomina wiele innych mitów gnostyckich, które dotarły do nas w starożytnych tekstach. Nie wiem, czy ja już tak się zakręciłem, nie wiem, czy w ogóle ktoś cokolwiek zrozumiał, ale mamy jeszcze czas? No, już powoli sobie dobijamy, ale spokojnie. Jeszcze mogę kontynuować. Więc to objawienie zaczyna się od wielkiego i bezgranicznego królestwa, którego rozmiarów nie widziało żadne pokolenie aniołów, którym jest wielki, niewidzialny duch, którego żadne oko anioła nigdy nie widziało, żadna myśl serca nigdy nie pojęła i nigdy nie został nazwany żadnym imieniem. To znaczy, zanim nastąpił początek, istniał tylko jeden prawdziwy duchowy Bóg, który nigdy nie był znany, nawet przez aniołów, i który w rzeczywistości jest poza poznaniem. Wielki, niewidzialny duch, od którego ostatecznie pochodzi wszystko inne. W rozległym królestwie tej pierwotnej boskiej istoty pojawia się świetlisty obłok. Jest to samo objawienie się niewidzialnego Boga, w którym pojawiają się inne istoty. Wielki duch mówi, niech anioł stanie się moim sługą. I pojawia się anioł, który jest tam nazwany autogenes. Samogenerowany dosłownie. Jest samogenerowany, ponieważ jest odgałęzieniem wielkiego ducha, który nie użył niczego, aby go stworzyć poza własną wolą i rozkazem. Następnie pojawiają się 4 inne anioły, aby służyć jako asystenci temu samowygenerowanemu. Następnie samostworzony, może tak lepiej go mówić, następnie samostworzony rozpoczyna swój własny akt kreacji. Tworzy 4 wielkie eony, z których każdy otrzymuje luminarza, powiedzmy, i wielkie światło, aby rządziło tymi eonami. Wraz z nim otrzymują niezliczone tysiące aniołów, niezliczone miriady, które mają im służyć. Następnie mówi się, że w pierwotnej świetlistej chmurze, tej samomanifestacji wielkiego niewidzialnego ducha, pojawia się istota zwana Adamasem. Przypomina imię Adama, pierwszego człowieka, który jeszcze nie został stworzony, tak? Ten Adamas jest boskim odpowiednikiem pierwszego człowieka, na którego obraz ludzie mają zostać ostatecznie stworzeni, ale najpierw są kreacje innych boskich istot. W tym, uwaga, nieprzekupne pokolenie Seta, które reprezentuje to grupę istot duchowych, które ostatecznie pojawią się na ziemi tylko po to, aby uciec z pułapki materii i powrócić do tego niebieskiego domu, z którego pochodzą. W tym momencie tej Ewangelii narracja staje się jeszcze bardziej myląca i nieco taka liczbowa, bo stworzono 12 eonów wraz z 6 tymi świecącymi istotami jakimiś luminującymi. One świeciły jak gwiazdy. Dla każdego z nich więc jest 12 eonów i razy 6 to by było 72 luminarzy w tym niebie.
więc jest 72 niebiosa. Każdy z nich ma 5 firmamentów, więc jest w sumie 360 firmamentów. Te liczby oczywiście nie są przypadkowe. Tekst ich oczywiście nie wyjaśnia, dlaczego jest 360, dlaczego 72, dlaczego jest tam 12. Ale wydaje się, że są one odniesieniami astronomicznymi. Jest 12 miesięcy w roku, jest 12 znaków zodiaków. W egipskiej wiedzy jest 72 gwiazdy, które znajdują się nad dniami tygodnia, a więc jest 72 takie wielkie światła. Jest 360 stopni w zodiaku i 360 dni w niektórych kalendarzach roku. I jest 360 firmamentów. Więc wszystkie te boskie kreacje tworzą kosmos, albo inaczej wszechświat. Dalej, powiedziano nam, że ten kosmos jest zatraceniem. To słowo tam użyte można również przetłumaczyć jako zepsucie. Dzieje się tak, ponieważ jest to sfera, która ostatecznie znajduje się poza tą świetlistą chmurą reprezentującą samoobjawiającego się Boga. Więc jest to sfera, w której ta sfera znajduje się poza tą świetlistą chmurą i jest to sfera, w której pojawi się nasz świat. Jest to sfera zniszczenia lub skażenia. Od tego zdumiewającego opisu stworzenia z tej sfery boskiej Jezus przechodzi do, uwaga, niemal równie zdumiewającego opisu stworzenia świata i ludzi. W tej sferze skażenia pojawia się pierwszy człowiek. To nie jest Adam, ale niebiański obraz tego, co będzie pierwszym człowiekiem na ziemi. Zanim ten człowiek się pojawi, potrzebujemy stworzenia naszego świata. Tego świata znajdującego się poniżej tymi wszystkimi tam chmurami. I opowieść wprowadza teraz nową boską istotę. Ta nowa boska istota nazywa się El. Studenci biblistyki wiedzą, że El jest jednym z imion Boga w Starym Testamencie. Tutaj El ma stworzyć 12 aniołów, aby rządzili królestwem chaosu i podziemia. Następnie na końcu pojawiają się istoty boskie, które tworzą świat. Najpierw jest Nebro, bóstwo, którego twarz jaśniała ogniem, a wygląd był splamiony krwią. Imię jego oznacza buntownik. Jest on również nazywany Yaldabaoth. Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym ośle, że to wcale w graffiti Alexamenosa wcale nie chodzi o wyśmiewanie się z Jezusa na krzyżu, tylko że najprawdopodobniej autor należał do gnostyckiej grupy Setian, znajdującej się w kręgu chrześcijan i właśnie Yaldabaoth, przez ta literka J by o tym świadczyła i zwłaszcza to, że Setianie utożsamiali swojego Boga z Setem, który miał taką oślą głowę, którą z kolei przypięto do tego Alexamenosa, do graffiti. Więc buntownik, o którym przed chwilą mówiłam, jest nazywany również Yaldabaoth, imię znane z wielu innych tekstów gnostyckich. Opisywany jest on jako stwórca albo demiurg, to znaczy stwórca naszych niebios i ziemi. Yaldabaoth ma wielu anielskich asystentów, w tym jednego o imieniu Saklas, słowo oznacza głupiec, w języku aramejskim oznacza głupiec. I asystenci Yaldabaotha z Saklasem na czele rodzą 12 aniołów, aby rządzili niebiosami i 5, aby rządzili podziemiami. A potem Saklas, ten głupiec, jest tym, który mówi do swoich aniołów: stwórzmy człowieka na podobieństwo i obraz. I tworzą Adama i Ewę i mówią Adamowi: będziesz długo żył. Chociaż te szczegóły tego złożonego mitu są niemal nie do przeniknięcia czasami, ogólny sens jest jasny, tak? Dla nas wszystkich. Nasz świat nie został stworzony przez jedynego prawdziwego Boga. Ten nasz Bóg nawet blisko nie stoi obok tego prawdziwego. Istoty boskie odpowiedzialne za stworzenie naszego świata są w hierarchii chyba najniżej. I Bóg Starego Testamentu, El, nie ma nawet jak do tej najwyższej hierarchii się dostać. Nasz świat został stworzony przez gniewnego, krwiożerczego buntownika, a ludzie zostali stworzeni przez głupca. Pozostali uczniowie i oczywiście zwolennicy tradycyjnego chrześcijaństwa są tak bardzo w błędzie w tym, co myślą o Bogu, że trudno nawet wiedzieć, od czego zacząć wyjaśnianie ich błędu.
są beznadziejnie zagubieni. I tylko ci, którzy otrzymają tajemne objawienie, czyli Judasz i jemu podobni, zrozumieją, w jaki sposób znaleźliśmy się na ziemi, kim naprawdę jest Jezus i jak możemy powrócić do naszego niebieskiego domu. I to właśnie tę ostatnią kwestię Judasz chce, aby Jezus mu wyjaśnił. Czy duch ludzki umiera? Pyta. Jezus odpowiada, że istnieją dwa rodzaje ludzi. Mówiliśmy o tym wcześniej. Ci, których duchy umierają, którym dano tylko krótkie istnienie. I cytat. Bóg rozkazał aniołowi Michałowi, aby dał im duchy jako pożyczkę, aby mogli służyć. Z drugiej strony są tacy, którzy będą żyć dalej. Ale wielki rozkazał aniołowi Gabrielowi, aby dał duchy wielkiemu pokoleniu, nad którym nie ma władcy, to jest ducha i duszy. I ponownie wymaga to trochę wyjaśnienia. W rozumieniu tego tekstu prawdziwa istota ludzka składa się z trzech części. Ciało jest częścią materialną, jest duch, który ożywia ciało i daje mu życie, jest dusza. I dusza żyje dalej, gdy duch ludzki odejdzie. Duch ludzki odchodzi i jest śmierć. Niektórzy ludzie mają takie duchy, aby mogli służyć. Innymi słowy, mogą czcić Boga Stwórcę w czasie, który mają do dyspozycji. Inni mają zarówno ducha, jak i duszę. Czyli mają w sobie boską iskrę. I ta iskra będzie żyła wiecznie, nawet duch odejdzie, a ciało umrze. Albo jak wyjaśnia Jezus, niektórzy ludzie, Adam i ci, którzy z nim, otrzymali wiedzę, gnozę. Ci, którzy mają tę gnozę, czyli gnostycy, są wyżsi nawet od władców tego świata, aby królowie chaosu i podziemia nie panowali nad nimi. Po to jest ta wyższość. Ten stan rzeczy będzie trwał oczywiście do końca świata, aż Saklas dopełni okresu czasu, który mu wyznaczono, mówi Ewangelia Judasza. Następnie pod koniec czasu na ziemi wybuchnie chaos, aż do takiego ostatecznego wypełnienia. I po tym, jak Jezus wszystko to wyjaśniał, zaśmiał się po raz ostatni, czyli czwarty, ale nie z niewiedzy uczniów, ale z niewiedzy władców tego świata, którzy w ogóle nie mają pojęcia o tym, że zostaną zniszczeni, oni i ci, którzy ich stworzyli. Judasz oczywiście chce poznać ludzi, tych, którzy zostali ochrzczeni w imię Jezusa, ale niestety rękopis się urywa, brakuje linijek. No i tyle. Ten tekst się ponownie pojawia, czyni to na szczęście chyba w pomyślnym dla nas miejscu. Kluczowy fragment całego tekstu został zachowany w nienaruszonym stanie. Jezus przechodzi bowiem od mówienia o tych, którzy zostali ochrzczeni w Jego imię, czyli tej wcześniejszej części nie mamy, do samego Judasza przechodzi i informuje go o jego wyższości nad wszystkimi innymi. I mówi tam, ale Ty przewyższysz ich wszystkich, bo złożysz w ofierze tego, który mnie przyodziewa. Judasz jest ponad wszystkimi innymi ludźmi, otrzymał tajemnicze objawienie Jezusa i zamierza wypełnić Jego wolę. Uwaga, to materialne ciało, które nas odziewa, ono musi umrzeć. Ci z nas, którzy będą uciekać od materialnych pułapek tego świata, ci znają prawdę, którą objawił Jezus. Przekroczą ten świat i powrócą do tej świetlistej chmury, z której ostatecznie przyszli. Tak? Judasz umożliwi to samemu Jezusowi. On umożliwi mu powrót. Albo Jezus jest istotą boską, tymczasowo uwięzioną w ciele. Po śmierci zostanie uwolniony. I kto mu w tym pomoże? No Judasz mu pomoże. W tej Ewangelii Judasz nie jest wrogiem Jezusa, ale jest jego najbardziej intymnym powiernikiem, jest jego wiernym uczniem. Umożliwi mi po prostu powrót do domu. I Jezus zaczyna śpiewać pean pochwalny dla swojego umiłowanego ucznia, śpiewa: już twój róg został podniesiony, twój gniew został rozpalony, twoja gwiazda jasno się ukazała, a twoje serce... I tekst się urywa. I kiedy jest kontynuowany, Jezus nadal chwali Judasza, wskazuje, że wielkie pokolenie Adama będzie wywyższone, to znaczy ci, którzy są prawdziwymi ludźmi, którzy zostali stworzeni na podobieństwo tego prototypowego człowieka w niebiosach. To pokolenie, które jest z wiecznych królestw istnieje, przed niebem, ziemią i aniołami. I Judasz jest na czele tego pokolenia. Jezus mówi do niego: podnieś oczy i spójrz na obłok i światło w nim oraz gwiazdy go otaczające. Gwiazda, która wskazuje drogę, jest twoją gwiazdą.
Innymi słowy, dusza Judasza jest gwiazdą przewodnią dla tych, którzy zostaną zbawieni, gdy tylko przekroczą to życie. I wtedy Judasz ma wizję swojego powrotu do królestwa tych błogosławionych, podniósł oczy i ujrzał świetlisty obłok i wszedł w ten obłok. Widzicie, jakie to jest piękne? Przejdę jeszcze tylko szybko do ostatniej, końcowej sceny, to jest zdrada Judasza. Teraz czytelnik wie, że Judasz jest jednym spośród uczniów, który zrozumiał nauki swojego mistrza i akt jego zdrady przybiera teraz zupełnie inny charakter. Nie jest to złośliwy czyn, ani nie jest to nic wrednego, jak przedstawiano w Ewangelii Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Judasz nie działa z chciwości, nie jest skierowany przez szatana, nie jest sam szatanem, jak chciał Jan. Wyświadcza Jezusowi największą z możliwych przysług. Umożliwia mu ucieczkę z tego złego świata, aby Jezus mógł powrócić do niebieskiego domu. Historia zdrady opowiedziana jest tam w prosty, surowy sposób. Istnieją podobieństwa do opisów z Ewangelii Nowego Testamentu, ale są też oczywiście różnice. Tutaj, podobnie jak w kanonicznych Ewangeliach, to żydowscy przywódcy każą aresztować Jezusa, Judasz go im wydaje, ale nie ma go w ogrodzie, jest w pokoju gościnnym w domu. A ci przywódcy żydowscy wydają się być sami, nie w towarzystwie tłumów, tak jakbyśmy się spodziewali. Jest ta mowa o tym, że ci arcykapłani szemrzą, ponieważ Jezus wszedł do pokoju gościnnego, aby się pomodlić. Dlaczego to ich denerwuje? Nie wiemy. Ewangelia nie tłumaczy. Niektórzy uczeni trzymają straż, chcąc go aresztować, gdy on sam się modli, ale nie, gdy w pobliżu są inni ludzie, tak? Ponieważ bali się, że coś się stanie, bo uważano go za proroka. I teraz ci przywódcy żydowscy znajdują tam Judasza i są nieco zaskoczeni. I pytają go, co tu robisz? Jesteś uczniem Jezusa? I najwidoczniej tak, Jezus jest przy Jezusie, jest sam, a wszyscy inni uczniowie uciekli. Może to być taka ostatnia wskazówka od autora, że Judasz był jedynym, który pozostał wierny swojemu Panu do końca. Pozostali uciekli, żeby ratować życie, bo nie rozumieją w ogóle nic. W ogóle nie rozumieją tego, że życie w tym materialnym świecie nie jest prawdziwym życiem, że zbawienie przychodzi w chwili śmierci, kiedy dusza może uciec z tego materialnego więzienia i powrócić do niebieskiego domu. Oni tego nie zrozumieli. A to właśnie zamierza uczynić sam Jezus, dzięki Judaszowi. I oczywiście Judasz udziela rozmówcom odpowiedzi takie, jakie oni sobie życzą, ale nie dowiadujemy się, jaka ona była, bo nie ma tego w tekście. Prawdopodobnie powiedział im, gdzie znaleźć tego Jezusa w domu, bo oni nie są w ogrodzie, tylko są w domu. Następnie otrzymuje od nich trochę pieniędzy i pada tam słowo, wydał im go. I tu kończy się Ewangelia Judasza. Nie ma opisu śmierci Jezusa, nie ma opisu zmartwychwstania, bo to naruszyłoby cały sens Ewangelii. Jezus miał być zbawiony, tak jak wszyscy nas. Nie w ciele, ale miał być zbawiony z ciała, w którym jesteśmy. Warto też zwrócić na sformułowanie tytułu Ewangelii podanej na końcu. Tytuły naszych Ewangelii są podawane w różnych formach i w różnych rękopisach, bo wiadomo, że nie mamy oryginału, nie mamy pierwszej kopii, drugiej, trzeciej, tylko mamy starsze rękopisy. Najczęstszym sposobem jest Ewangelia według Mateusza, Ewangelia według Marka, według Łukasza, według Jana. To samo dotyczy innych. Ewangelia według Tomasza, tak? Innymi słowy, nie jest to Ewangelia o Mateuszu, który opisuje historię, nie jest to Ewangelia o Marku, który coś tam mówi, tylko jest Ewangelia opowiedziana w tych ludzi. Natomiast być może nie należy za bardzo tu przywiązywać wagi, pisze Barterman, żebyśmy nie przywiązywali zbyt dużej uwagi do tego, ale Ewangelia Judasza nie jest zatytułowana Ewangelia według Judasza, a Ewangelia Judasza. To znaczy, jest to dobra nowina o samym Judaszu. Judasz nawet bardziej niż Jezus jest bohaterem tej opowieści. Niewątpliwie Jezus jest boskim objawicielem, który jako jedyny zna tajemnicze prawdy, które mogą prowadzić do zbawienia. Ale Ewangelia dotyczy Judasza i tego, jak on otrzymał to objawienie, dotyczy jego wyższości nad wszystkimi innymi uczniami,
ci uczniowie nadal czczą fałszywego Boga, który stworzył ten materialny świat. Ta Ewangelia dotyczy tego, jak ostatecznie przekroczyć ten świat, ponieważ pod koniec swojego życia Judasz, mamy wizję, widzi świetlisty obłok, w którym mieszka ostateczny i prawdziwy Bóg. On widzi ten obłok i on w ten obłok wchodzi. I tu może już skończę, bo chyba wszyscy już pootwierali oczy ze zdziwienia. Ja tylko na zakończenie przedstawię raz jeszcze ciekawostkę, którą przedstawiałem w naszym pierwszym spotkaniu. Chodzi mi o tą ikonę Judasza, gdzie on został zrobiony jako święty. I tak tylko podsumowując, powiem tylko parę słów, bo my już dosyć długo ciągniemy, ale o co chodzi? Chodzi o to, że w tej Ewangelii Judasz nie był zdrajcą, ale wybrańcem. On miał pewną określoną misję, i on jako jedyny zrozumiał tą naturę Jezusa, podczas gdy inni po prostu uciekli i mu się sprzeniewierzyli Jezusowi, to on jeden, tak jak Sylwia powiedziała, pozostał wierny, tak? On jest tak naprawdę tym bohaterem, tak? Dlatego, że nawet w tej Ewangelii są te właśnie słowa, co przytaczałaś, ty przewyższysz wszystkich, bo poświęcisz człowieka, który mnie nosi, prawda? Co więcej, w tej Ewangelii... Tylko Judasz otrzymał objawienie. W ogóle w tej Ewangelii też... są w błędzie. Myślą o Jezusie jako o Synu Boga Stwórcy, tym Oczywiście. I tylko Judasz wie, że on pochodzi z Barbelo, to znaczy wyższego królestwa. Tylko Judasz stoi w obecności Jezusa, ponieważ kiedy rzucono wyzwanie, bo on ma w sobie iskrę boskości porównywalną z boską istotą zamieszkującą ciało Jezusa, tak? Co prawda nie może mu tam spojrzeć w oczy na początku, ale to tylko dlatego, że on jeszcze nie zna całego objawienia, ale pod koniec Ewangelii on już otrzymuje całe objawienie i ma wizję, widzi tę chmurę i on w tę chmurę wchodzi. Co więcej, jeszcze tylko powiem o taką jedną rzecz, że właśnie w tej Ewangelii tak naprawdę Jezus tak samo mówi do Judasza jedną fajną rzecz, że ty zostaniesz przeklęty przez innych, ale ty ich przewyższysz, bo poświęcisz mnie. W ogóle Jezus zabiera w ogóle władzę apostołom i pokazuje, że ten Kościół będzie tworzony na Judaszu tak naprawdę, a w całej tej konsekwencji okazuje się, że według tej gnostyckiej Ewangelii Judasza to Jezus wcale nie ginie na krzyżu za grzechy, prawda? Tylko Jezus ginie dlatego, że chce wyzwolić tego ducha z tego grzesznego ciała. I tutaj temat gnozy jest tematem bardzo, bardzo szerokim. Ja myślę, że to jest Ewangelia, którą by się na pewno zainteresowali wszyscy, co będą twierdzili, że istnieje UFO albo gdzieś tam jakieś różnej maści inne ciekawsze światy. Ja myślę, że do tematu gnozy z Sylwią jeszcze przejdziemy na pewno, żeby te rzeczy powyjaśniać. Pozwól mi jeszcze coś powiedzieć tylko na samo zakończenie, bo ja myślę, że to trudny jest ten odcinek, bo nie ludzie być może, którzy nas słuchają, nie mają zbyt wiele pojęcia o samej gnozie. Po tym jak Judasz otrzymał objawienie od Jezusa, powiedziano mu, że on przewyższa wszystkich, znaczy wszystkich innych tak zwanych naśladowców Jezusa. I Jezus mówił Judaszowi, że wielkie pokolenie Adama zostanie wywyższone do tej pozycji, którą zajmowało przed stworzeniem nieba, ziemi i aniołów. I to jest pokolenie, które pochodzi z Królestwa Boskiego. Ludzie, którzy mają to szczęście, że mają w sobie tę iskrę boskości. Bo te iskry pospadały i wpadły w niektórych z nas. Ale kto jest głową tego pokolenia? Otóż głową tego pokolenia jest sam Judasz. Ja mówię, podnieś oczy i spójrz na chmury. Każda dusza jest połączona z gwiazdą, boską istotą, która istnieje przed tym światem. Judaszowi powiedziano, by spojrzał na chmurę, która jest manifestacją obecności wielkiego, niewidzialnego ducha. Gwiazdy zbawionych otaczają tę chmurę, a gwiazda Judasza prowadzi ich wszystkich. To w tej Ewangelii Judasz jest gwiazdą tego tekstu. Jest to szczególnie jasne z tego, co dzieje się dalej. Judasz patrzy, widzi chmurę i wchodzi w tę chmurę, czyli Judasz obserwuje swoją własną przyszłą transfigurację, swoją własną transcendencję z tego okropnego świata materii, wraca do swojego niebiańskiego domu, aby zamieszkać ze swoimi boskimi towarzyszami na zawsze, w świetle otaczającym i w otaczających go gwiazdach, a gwiazda, która prowadzi drogę, jest twoją gwiazdą. Tak o tym mówi Ewangelia.
I myślę, że tutaj weźmiemy, skończymy, bo już do 1,5 godziny dobijamy. Niektórzy może się ocknęli, inni może posnęli. Temat rzeka. Na pewno weźmiemy, na pewno weźmiemy, na pewno weźmiemy. Na pewno źle to zrobiliśmy, bo na pewno powinniśmy zacząć od wprowadzenia do gnozy. Ale my zawsze od końca robimy. Z tym osłem też od końca robiliśmy. No. Ale to dobrze, to przynajmniej teraz jak ktoś nie wie o co chodzi, to zobaczy gnozę i potem drugi raz obejrzy ten film. A jak ja tutaj czytałam tę Ewangelię i ją tłumaczyłam, posługując się tekstem Barta Ehrmana, Gospel of Judas, polecam tę książkę bardzo. I większość cytatów pochodzi z tej książki. Jak to tłumaczyłam, wiem o tych Barbel, o tych wszystkich innych pleromach i eonach i sobie wyobrażałam ludzi patrzących na nas, jak oni muszą być skonfundowani. O co im chodzi? O co im chodzi? Miało być o Matce Boskiej albo o czymś, nie? A tu kurde jakaś gnoza, nie? Proszę Państwa, gnoza jest fantastyczna i to tylko pokazuje, jak fajne i niesamowite było chrześcijaństwo pierwszych wieków, zanim się zorganizowało i zadministrowało do postaci znanej nam obecnie. Okej, dzięki ogromne, Sylwia. Pozdrawiamy wszystkich, ciekawi jesteśmy waszych komentarzy. Serdecznie was wszystkich pozdrawiam i zachęcam oczywiście do zakupu książki Sylwii. Wszystkie namiary będą na dole, także tam zaglądajcie. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się.